Cześć wszystkim! Jak wiecie, na Instastory można wstawiać ankiety i niektórzy pozwalają w ten sposób obserwatorom decydować o ich dniu. Ja jednak wolę zrobić rysowniczą wersję tej zabawy, dlatego pytałam się Was, co byście chcieli, żebym stworzyła. Na Instagramie Olsikowa pytałam o Wasze wybory więcej niż raz, dlatego stworzę dzisiaj 3 rysunki. Do pierwszego zadałam następujące pytanie. Chcecie, żebym narysowała człowieka czy zwierzę? Jakiej ma być płci? Męskiej czy żeńskiej? Ma być urocze czy dziwne? Nastrój obrazka ma być magiczny czy artystyczny? Tło proste czy pełne rozmaitości? A czym powinnam kolorować? Akwarelami czy kredkami? A kolorystyka chłodna czy ciepła? Zdecydowaliście, że głównym bohaterem tego obrazka będzie zwierzak i na dodatek samiczka. I to bardzo fajnie, bo zazwyczaj rysuję ludzi i zwierzę to będzie taka miła odmiana. Dalej wybraliście, że zwierzak ma być uroczy. Się w sumie temu nie dziwię, bo dziwny to tak brzmi dziwnie. Generalnie, jeżeli byście to wybrali, to prawdopodobnie narysowałabym zwierzaka kosmita albo coś. Chociaż z tymi skrzydełkami jest w tym taka kropla dziwactwa, ale to z kolei się łączy z Waszym kolejnym wyborem, ponieważ wybraliście, że ten rysunek ma mieć klimat taki magiczny. Zrobiłam więc z tego uroczego szczeniaczka taką kwiatową wróżkę. Kiedy pytałam o tło, miałam taką cichą nadzieję, że się nie napracuję, ale niestety wybraliście tą opcję, że muszę zrobić dużo szczegółów, więc postanowiłam narysować tam dużo kwiatków w tle. I kolejne pytanie było o to, w jaki sposób mam pokolorować ten obrazek. I wybraliście akwarele, chociaż walka była bardzo zacięta. No, ale jeśli chodzi o kolorystykę, ja zazwyczaj preferuję kolorystykę taką chłodną, zimną, czyli stosuję dużo błękitów, fioletów, jakiejś tam zieleni, a tym razem wybraliście kolorystykę ciepłą, więc kolejna odmiana i też wyzwanie dla mnie. Generalnie myślę, że samo słowo ciepły o wiele lepiej się kojarzy i pewnie dlatego większość osób wybrała właśnie tą opcję, bo się dobrze kojarzy. Ale jeśli chodzi o to samo wybieranie i to, że ludzie pozwalają sobą decydować na Instagramie, to rozumiem, że dla niektórych może to być trochę przerażające, że tłum obcych ludzi nagle Ci mówi, co i jak masz robić. Pewnie właśnie z taką trwogą postrzegają to dorośli, ale ja na przykład patrzę na to w zupełnie inny sposób. Jeśli taką zabawę przeprowadza się z rozsądkiem i nie wstawia się jakichś takich głupich opcji do wyboru, to jest to naprawdę bardzo fajny sposób na interakcję. Zawsze jak oglądacie takie gotowe materiały, to macie możliwość wyrażenia swojej opinii w komentarzach, czyli nie macie wpływu na to, co się dzieje teraz, tylko ewentualnie na to, co może twórca stworzyć w przyszłości. A na Instagramie właśnie jest zupełnie inaczej. Możecie poczuć, że ta osoba naprawdę Was wysłuchała i że naprawdę macie wpływ na to, co ona może zrobić. Czyli efekt widzicie od razu tego, że Wy coś powiedzieliście. I możecie zobaczyć, że Wasze zdanie naprawdę się liczy. Z kolei z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która daje sobą sterować, jest to też naprawdę fajne doświadczenie, ponieważ to jest taka możliwość do spróbowania czegoś, czego się nie robiło, albo do wychodzenia ze swoich schematów, więc jeśli chcecie pobawić się w ten sposób, to bardzo polecam, tylko pamiętajcie, żeby nie tracić przy tym głowy i przede wszystkim pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Tak wygląda gotowy obrazek, który stworzyłam dzięki Wam. Druga praca nie wynikła z ankiety, tylko z takiego bezpośredniego pytania, co chcecie, żebym narysowała. I spośród morza pomysłów wybrałam propozycję od Józefina Art, żebym narysowała obrazek jednym kolorem, odcieniem. Wybrałam błękit i dosłownie popłynęłam, bo stworzyłam taką jakąś morską kreaturę, która na swoim ręku trzyma potomka. I jak już tak chciałam wychodzić poza te swoje schematy, to uznałam, że klimat obrazka może być troszeczkę bardziej męski, że ta postać będzie taka bardziej kanciasta, że cienie będą takie wyraziste i mocne, a jednocześnie, że będzie tam taki uroczy element, ten mały potomek, nie? I tak, znów malowanie akwarelami, ale obiecuję, że już przy następnym obrazku będzie malowanie inną techniką. W każdym razie tutaj naszykowałam sobie 5 odcieni niebieskiego, ale w efekcie korzystałam tylko z 2.
I jak widzicie, nawet z takiej niewielkiej ilości da się stworzyć coś fajnego. Generalnie ja bardzo lubię podróżować razem z moimi przyborami i wszystkie udaje mi się zmieścić w jednym piórniku. Kiedyś dostałam od Wicki właśnie taki piórnik, tylko że z taką trochę słabą grafiką i tak bardzo spodobał mi się jego krój, że odnalazłam producenta i swoją drogą okazało się, że szwalnia jest niedaleko naszego biura. No i stworzyliśmy dla Was ten piórnik z naprawdę dobrego materiału i najważniejsze jest to, że wreszcie grafika Poznaj moich przyjaciół pasuje idealnie, lepiej niż na koszulce. No i ten piórnik oczywiście możecie kupić w moim sklepie olsikowa.pl. Tutaj macie gotową pracę. I wreszcie moja ulubiona praca z tego odcinka i jestem z niej naprawdę dumna. Tutaj pytań było więcej i były bardziej złożone, więc jeżeli nie odpowiadaliście na nie na Instagramie, to możecie zobaczyć, jakie były i spróbujcie zgadnąć, które zostały wybrane. Mam narysować faceta czy kobietę? Chcę sprawdzić, czy jesteście szaleni, więc mam mieć dwoje oczu czy 3 oczka. Jakieś cechy charakterystyczne? Uszy psa? Może dużo włosienia? Zaszalejmy! Okulary? Bez okularów? Teraz macie suwaczek. Mogę narysować bobasa, dorosłego albo staruszka. Co wybieracie? Kolor włosów, o ile będzie mieć włosy. Niecodzienny czy naturalny? I klimat obrazka. Artystyczny czy niepokojący? No dobra, prawdopodobnie jakieś włosy będą, więc mają być krótkie czy długie? Macie suwaczek. Styl ubioru. Grzeczny czy buntowniczy? I jeszcze raz wrócimy do włosów. Mają być kręcone czy proste? A na rysunku ma być widać całą postać? Czy od pasa w górę? Powiem Wam, że nie bardzo chciałam rysować bobasa albo jakąś osobę bardzo młodą, dlatego ja sama zaznaczyłam staruszkę. I jak ja się wystraszyłam, bo wtedy właśnie się wskaźnik przesunął na osobę starszą i mówię, ja będę musiała teraz narysować starszą osobę, a co jeżeli wybierzecie strój buntownika, albo że klimat rysunku ma być niepokojący i wyobraźnia zaczęła mi pracować. O rany, co ja zrobię, jak ja to narysuję? Ale zobaczcie, jakie wybory naprawdę padły. Zacznijmy od tego, jak wiele będzie widoczne na rysunku. Wybraliście, że będzie widać całe ciało postaci, dlatego przerysowałam swoją pozę ze zdjęcia. Płeć postaci to kobieta i ma być w wieku młodzieńczo-dorosłym, dlatego taka skoczna poza myślę, że będzie bardzo fajnie do tego pasować. Ciekawiło mnie, jaki strój wybierzecie. Jeżeli grzeczny, to od razu sobie wyobraziłam korale i taką fajną spódnicę za kolanko, tylko że Wy wybraliście strój buntowniczy. I ja nie mam pojęcia, jaki to jest strój buntowniczy, bo ja się nie ubieram w taki sposób. Na całe szczęście z pomocą przyszły mi Google. Wyszukałam jakąś stylówę na Pinterestie, tylko że niestety autor jest nieznany, ale tutaj tak wyglądała ta grafika. Teraz pytanie, czy będzie kosmitą z wieloma oczami? Nie. Wybraliście, że ma mieć dwoje oczu, tutaj bardzo tak zachowawczo, ale już przed następnym pytaniem nie udało się uciec, ponieważ były dwie takie nieciekawe rzeczy do wyboru, albo psie uszy, albo dużo obłosienia i tutaj wybraliście chyba mniejsze zło, czyli psie uszy. No i tak, według Was ma mieć okulary i ma mieć długie włosy, które będą, uwaga jakie? Kręcone. I mówiłam, że na dzisiaj starczy nam już malowania akwarelami, że będziemy kolorować w nieco inny sposób. I do tego, do Waszego następnego wyboru, czyli do koloru włosów, wybraliście kolor niecodzienny. Przyda się kolorowanie digitalowe, czyli na komputerze. Od bardzo dawna tego nie robiłam, ale naprawdę bardzo zatęskniłam za taką metodą kolorowania. I nie wiem, czy pamiętacie, program, którego używam, to Paint Tool Sai. Do tej kolorystyki czupryny, którą stworzę, zainspirowała mnie kobitka, która profesjonalnie zajmuje się koloryzacją włosów, tak, fryzjerka, ale właśnie ona się specjalizuje w tym, że robi takie niecodzienne kolory włosów swoim klientkom. Obserwuję ją na Instagramie, nazywa się Anna Alt Hair. Macie tutaj napisane. Więc jak widzicie, cały ten obrazek aż po prostu ocieka inspiracją od różnych osób i uważam, że to nie jest nic złego. Bardzo fajnie jest sobie sięgać po pomysły od innych, tylko najważniejsze jest, żeby potem się do tego przyznać i odesłać do plików źródłowych.
wybraliście klimat artystyczny, więc tym bardziej bardzo mi to pasuje do takiej metody kolorowania. Już w poprzednim obrazku chciałam przemycić ten artystyczny klimat, ale wtedy wybraliście tam bajkowy, fantastyczny, coś takiego. No, ale teraz się udało. Yeah! Wymyśliłam sobie, że postać będzie kilkakrotnie skopiowana i każda z kopii będzie miała nieco inny kolor, a wykończeniem będzie akcent taki geometryczny. To jest właśnie artyzm w moim stylu. Mam dla Was zadanie, co możecie narysować. Jeżeli macie Instagrama, to zróbcie też takie ankiety i pozwólcie, żeby ktoś inny zadecydował, co możecie narysować. A jeżeli nie macie Instagrama, to wybierzcie sobie jakąś jedną osobę i to jej zadawajcie pytania. Jaka to ma być postać, czy to zwierzę, czy człowiek i jaką techniką, jakie kolory i tak dalej. Więc mówię, pozwólcie, żeby ktoś inny zdecydował i w ten sposób może właśnie spróbujecie czegoś nowego, wyjdziecie poza te swoje schematy. I te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa!